Witamy w kolejnym odcinku Humanisty na emigracji. Dzisiaj wraz z Daimonem wracamy do genealogii moralności, tym razem Księga Druga. I Księga Druga jest takim bardzo dobrym przykładem, dlaczego metoda, jaką Nietzsche nam zalecał, mianowicie przeżuwanie jego dzieł niczym krowę, jest metodą właściwą. Chociażby z tego powodu, że teraz, kiedy przychodzi nam coś powiedzieć na temat drugiej księgi genealogii moralności, to osobiście czuję się jak ta krowa na polu z paszczą wypełnioną trawą, która żuje i właśnie ma tę paszczę otworzyć, ażeby coś powiedzieć. I na pewno wyobrazicie sobie, jakie to groteskowe by było, i mam nadzieję, że groteskowe nie będzie. W tym samym zaleceniu, i przypominam, bo oczywiście mamy cały odcinek poświęcony przeżuwaniu jak krowy, przypominam, że to zalecenie było pisane we wstępie do genealogii moralności, więc tym bardziej dotyczy na pewno tę książkę. I wraz z tym zaleceniem było wspomniane, iż należy być krową, a nie człowiekiem współczesnym. I chyba rzeczywiście druga księga przede wszystkim sprawia, że mimo najlepszych chęci uderza we mnie, jakim jestem człowiekiem współczesnym. I możliwe, że to jest zamierzone, że to ma nas nauczyć, że nie ma ucieczki przed tą współczesnością, w której tkwimy. Niemniej spróbujemy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tylko że będzie trochę inaczej niż zazwyczaj, to znaczy nie będę relacjonował chronologicznie argumentu, jakiego Nietzsche buduje, tylko będę raczej relacjonował swoje wrażenia. I pierwsze wrażenie to jest takie zapytanie, mianowicie, czy przypadkiem nie jest tak, że nawet najostrożniejszy filozof, przez co rozumiem kogoś świadomego głębokich ograniczeń, jakich życie intelektualne narzuca na perspektywę człowieka, czy nawet ktoś taki nie jest zagrożony tęsknotą za ideału, który tak naprawdę nigdy nie istniał i istnieć nie będzie, bo trochę zaczynam od końca drugiej księgi, ale to wołanie Nietzsche, ta nadzieja, że choć nie teraz, to może kiedyś przyjdzie typ człowieka, który wydostanie ludzkość z tego bagna. Czy ta nadzieja oby nie przesłania mu oczy na to, iż to, co on postrzega jako bagno, jest po prostu ludzkie, tak. I tym samym, choć często brzydkie i głupie, ale też jednak zdolne, aby było piękne. Ale jednak dobrze, oddajmy tutaj autorowi jego cześć i opiszmy nieco to bagno. Przede wszystkim wydaje mi się, że w drugiej księdze Nietzsche pokazuje, w jaki to sposób
zwierzę zwane człowiekiem zagubiło samego siebie w momencie, w którym naturalny instynkt, który towarzyszy każdemu gatunkowi zwierząt, został przez człowieka postrzegany, czy właściwie człowiek zaczął postrzegać to, co jest jego naturalnym instynktem, jako obciążenie dla własnego sumienia. Nietzsche tutaj bardzo precyzyjnie, wbrew pozorom, bo oczywiście pozory są bardzo chaotyczne u Nietzsche, ale Nietzsche zdaje się wskazywać, iż człowiek jako jedyny gatunek wśród królestwa zwierząt ze swoich instynktów naturalnych uczynił ciężaru, którego musi znieść jego sumienie. I oczywiście wbrew pozorom, bo pozory u Nietzsche są zawsze chaotyczne, to w drugiej księdze jest nić, która przeszywa całość i można by rzec, że druga księga jest historią powstawania sumienia w pewnym sensie. Nietzsche nazywa to na początku paradoksem natury, że w niej powstało zwierzę zdolne obiecywać. I tutaj, znaczy właściwie jest to problem bardziej dla świata anglojęzycznego niż dla polskiego, bo źródła sumienia Nietzsche odnajduje w wymianie. To znaczy ludzie wymieniają się między sobą. Można by wręcz rzec, że to jest wymiana ekonomiczna czy handlowa i ta istniała od zawsze. Odkąd istnieje ludzkość, istniała wymiana handlowa. Jesteśmy współzależni. I to nawet na najbardziej prymitywnej płaszczyźnie wymiany, to jednak jest to coś, do czego zwierzę zwane człowiekiem zawsze było zdolne. A poprzez wymianę powstaje pojęcie długu czy winy. Ktoś coś uczynił dla kogoś innego, więc ten pozostaje jego dłużnikiem. I oczywiście po polsku, tak jak po niemiecku, stąd to jest problem dla świata anglojęzycznego, a nie dla nas, słowo wina w sensie moralnym, czy słowo winny, czy winowajca w sensie moralnym, ma ten sam korzeń, co słowo wina w sensie finansowym, czy ekonomicznym. Po niemiecku to wina to jest Schuld, długi to Schulden, a niewinny na przykład to jest unschuldig, dłużnik to Schuldner. Po angielsku to nie działa, więc ja się teraz śmieję znowu z wielkich dylematów filozoficznych świata anglojęzycznego, który próbuje zrozumieć, co Nietzsche może mieć na myśli, bo u nich guilt, czyli wina w sensie moralnym, a debt, czyli dług, czy wina, czy owe, czyli wina w sensie ekonomicznym, to są zupełnie inne słowa, niepowiązane ze sobą. Ale na szczęście ich kłopoty nie są naszymi kłopotami i my doskonale rozumiemy, o co Nietzsche chodzi. I powoli
z tego prostego faktu, iż poprzez relacje, wymiany powstało pojęcie winnego, to powstało pojęcie moralności i sumienia. I oczywiście pojęcie kary. Bo a jakże, kiedy ktoś nie był w stanie, to znaczy spłacić długi, to już jest zbyt zaawansowane pojęcie, bo już wtedy mówimy o społeczeństwie, w którym był środek wymiany. Natomiast jeżeli nawet weźmiemy to w bardziej prymitywnej formie, oczywiście, że jeżeli ktoś czyni drugiemu człowiekowi przysługę, to mówimy nie, dziękuję, nie ma za co. Zapomnij o tym, nie chcemy niczego w zamian. Ale właśnie w osobie, która otrzymuje przysługę, powstaje poczucie winy. To znaczy poczucie, że jest winny komuś tę przysługę. I budzi się właśnie to sumienie, czyli tutaj w ujęciu Nietzsche sumienie zaczyna się jako świadomość, że jestem komuś dłużny. I to nie dlatego, że ja się zaciągnąłem tak w banku, tylko bo ktoś mi się bezinteresownie przydał, pomógł. Więc kara niekoniecznie, choć oczywiście Nietzsche pisze o karze wymierzonej przeciwko dłużnikom dosłownie, ale ta kara niekoniecznie musi odnosić się tylko do kary, jaką wymierza ten, któremu jesteśmy winni. To może być nasza własna kara wymierzona samemu sobie. Co zresztą potem też Nietzsche opisuje to jako też w pewnym sensie kolejny etap rozwoju naszej wyobraźni moralnej i ten etap wiąże się z pewnym samobiczowaniem człowieka, bo oczywiście rozwinięty do ostateczności dochodzimy bardzo szybko do wniosku, że człowiek jako taki ma dług, którego nie jest w stanie sam spłacić. Wina człowieka jest tak olbrzymia, że człowiek sam nie jest w stanie zadośćuczynić. Stąd, twierdzi Nietzsche, powstaje w człowieku to głębokie pragnienie, które rodzi religię, które rodzi ideał Boga. I oczywiście pierwotnie, i tutaj Nietzsche pochwala greckich bogów, czy właściwie greckich bożków, za to, że odzwierciedlały bardziej męstwa, przygody i właśnie te ostatnie resztki naturalnych instynktów zwierzęcych. I tu nie chodzi o byle jakiego, bo to nie jest tak jasne powiedziane, ale sposób, w którym ja rozumiem instynkt zwierzęcy, czy instynkt naturalny człowieka, o którym pisze Nietzsche, to nie jest bestialstwo, bo to, że człowiek jest zwierzętem, nie oznacza, że człowiek jest psem, wilkiem. Dlaczego? To nie oznacza, że jest bestią. Tak, to znaczy chodzi mi o to, że tak jak każde zwierzę ma instynkt właściwy jemu, to człowiek też ma jakiś instynkt zwierzęcy, ale właściwy jemu. I ten instynkt to niekoniecznie... Akurat bycie wilkiem, no wilki mają nadzwyczajny instynkt opiekuńczy względem siebie. Opiekują się nie swoim potomstwem, to znaczy ciotka opiekuje się, wujek opiekuje się w stadzie, tak, takie
Więc to... Ja w tej chwili nie wnikam w... Ja rozumiem. Chodzi o to, że człowiek nie jest bestią. Tak, chodzi o to, że człowiek nie jest bestią i to, że może się bestialsko zachować, to nie należy od razu utożsamiać stwierdzenie instynktu zwierzęcego u człowieka z bestialstwem. Ale to chyba nikt tego nie utożsamia. Mam wrażenie, że nawet często ludzie mówią, nawet zwierzę się tak nie zachowa, tak? Człowiek robi coś... No tak, tylko że Nietzsche by powiedział, że człowiek powinien się zachować jak zwierzę. No tak, tak, właśnie to... I że człowiek jest tym dziwnym zwierzęciem, który odwraca się od swojej zwierzęcości. Nawet jeżeli chodzi o ból i okrucieństwo, to Nietzsche twierdzi, że te czasy, kiedy było więcej bólu i okrucieństwa na świecie wśród ludzi, były czasami paradoksalnie, Kiedy było więcej bólu i okrucieństwa, a kiedy mniej? To jest bardzo dobre pytanie. Nietzsche porównuje pradawnych populacji kontynentu afrykańskiego do współczesnego człowieka europejskiego i twierdzi, iż ból fizyczny w mniemaniu Europejczyka byłoby właściwie niezauważalne dla tego prehistorycznego człowieka, naszych przodków z Afryki. I czy takie jest wyobrażenie niczego na temat dawnego życia? Ja tam obstałem, że ludzie sobie dawali radę przy pomocy różnych roślin, fermentacji, paru innych rzeczy, ale rzeczywiście przed wynalezieniem całej dziedziny medycyny pod tytułem anestezjologia było trudniej. Ale z całym szacunkiem do Daimona, to wydaje mi się, że nawet nie musimy wracać aż tak dawno w czasie, żeby dostrzec, że jednak jest wiele racji w tym, co pisze Nietzsche, mianowicie o zmiększaniu się człowieka europejskiego. I to zwiększanie. No to jest inna historia, tak. Tak, i to. Zmiękczanie. Ale o tej historii właśnie chodzi, bo znowu właśnie pisząc o tym bólu, to nie należy sobie od razu wyobrażać, że wszyscy są kanibalistami i się zjadają nawzajem. Nie, ja nie mówię o tym. Mówię o zwykłych rzeczach. To znaczy w tej chwili, kiedy trzeba usunąć ząb, człowiek jest znieczulany. No wtedy trzeba było sobie poradzić inaczej. Jakby różne... Nietzsche ma chyba taką wyobraźnię, powiedzmy, że to są pewne mityczne czasy, tak? Że ma taką wyobraźnię o nich, że wtedy, tak jak dzisiaj, życie było względnie krótkie, przynajmniej względem istnienia całego wszechświata i no tak, ale skoro człowiek biegał na boso, to nie tak jak biegasz w butach. Znaczy bardziej chodzi o to, że wtedy nie było... Dzisiaj mamy takie poczucie, że musimy bronić życie za wszelką cenę, a życie definiujemy jako stan fizjologiczny, że po prostu dosłownie dalej oddychamy, krew nam krąży, serce nam bije i zęby nam nie bolą. A to jest w pewnym sensie zupełnie bez sensu, bo i tak to wszystko ustanie. Już nawet nie mówię o tym, że jakiś przypadek. I my się cały czas zajmujemy tym, żeby wydłużyć i zachować życie, zamiast się nim radować. A ten mityczny, prehistoryczny człowiek, o którym Nietzsche wspomina w różnych okolicznościach, w różnych kontekstach, to nie jest tylko jedno odniesienie, w pełni świadom tego, że jego życie jest kruche, że w każdej chwili może się skończyć, albo że może... Tu nawet nie chodzi o śmierć, tylko o takie rzeczy typu złamać nogę dzisiaj, a złamać nogę 100 000 lat temu, to inna skala zagrożenia.
ale to nieważne. Wtedy człowiek był według Nietzsche bardziej śmiały, tak jak zwierzę. No właśnie, znaczy to właśnie chodzi o to, że w królestwie, jak obserwujemy zwierzęta, to my jako obserwatorzy widzimy, że natura jest, byśmy powiedzieli, okrutna. Bo polują na siebie nawzajem, no tak, zjadają siebie. Jest takie pojęcie, że natura Tak, jest że natura jest okrutna. Ale z punktu widzenia tych zwierząt, one żyją pełnią życia. One nie mają świadomości, bo właśnie Nietzsche z tymi narodzinami religii i ideałów bogów i Boga, Nietzsche wiąże to jest pierwszy krok do nihilizmu. Dlatego, że nasza współczesna choroba, że stwierdzamy, że życie jest bez sensu, według Nietzsche bierze się stąd, że najpierw stwierdziliśmy, że ma sens. No tak, no żeby stwierdzić, że coś nie ma sensu, to najpierw trzeba stwierdzić, że ma sens. I żadne zwierzę, inne zwierzę w ogóle nie zajmuje się sensem lub bez sensu. Po prostu żyje. Dokładnie. Tak, I Nietzsche ma taką nadzieję, że przyjdzie taki dzień, że człowiek znowu zacznie żyć. No. Zacznie nie żyć coraz dłużej. Tak. I znowu, bo tutaj od razu jakby, żeby Nietzsche nie chodzi o to, że mamy przestać praktykować medycyny. No to tak. Tylko właśnie tak. Przestać myśleć o tym, żeby żyć dłużej, a zacząć żyć. A zacząć po prostu żyć. I sumienie jest tą konstrukcją, która nam w tym przeszkadza, dlatego że koniec końców sumienie prowadzi do samozagłady rodzaju ludzkiego, według Nietzsche. Dlatego, że właśnie kiedy już zbudowaliśmy sobie pojęcie tego Boga, który jest jako jedyny byt zdolny do odkupienia winy ludzkości, bo nasze sumienie mówi nam, że jesteśmy tak koszmarni, że sami nie jesteśmy w stanie spłacić dług za to, jak nisko żeśmy upadli, to wtedy co się dzieje? To znaczy, Bóg umiera. Dzisiaj już, kiedy wiara umarła, to mamy nowych bożków w postaci mówimy, że życie jako zagadka. Nietzsche wskazuje, że dzisiaj cierpienie jest podnoszone jako główny zarzut wobec sensowności istnienia. I my w pewnym sensie nawet to widzieliśmy w poprzednich odcinkach Humanisty na emigracji, w których omawialiśmy dzieł chociażby Camus, ale nie tylko, Levinasa. To znaczy tam bardzo dużo bardzo często stawiane jest to pytanie dotyczące zła, cierpienia i nie tylko u nich. Znaczy do dzisiaj takim bardzo popularnym pytaniem rzuconym względem wszechświata jest, dlaczego jest tyle zła i cierpienia. I że to jest bezsensowne. Myśmy na to już odpowiedzieli w takim wymiarze, że inne zwierzę pozaludzkie nie wyrzuca naturze, że ekosystem jest niesprawiedliwy. To jest nasza smutna właściwość. I ja dlatego trochę się tutaj miotam pomiędzy dwoma ważnymi skrajnościami w drugiej księdze. Z jednej strony bardzo ciekawa mapa, która wskazuje drogę, jaką zwierzę ludzkie przeszło z życia zgodnie ze swoim instynktem
z instynktem, który zresztą Nietzsche rozumie jako fundamentalnie tożsamy wśród wszystkich gatunków, wśród wszelkich żywych istot, mianowicie wola mocy. I tu znowu, żeby nie było nieporozumienia, moc według Nietzsche należy rozumieć jako pewną witalność, pełnię życia. Każda żywa rzecz się rozwija. Oczywiście, że też wygasa, ale nigdy nie wygasa, chyba że jest człowiekiem, z własnego wyboru. Nigdy nie pragnie samozagłady, nawet podświadomie, chyba że jest człowiekiem. I zastąpiliśmy ten instynkt naturalny woli mocy takim stopniowym zanurzeniem się w sumienie i moralność, które Nietzsche uważa są antytezami względem zdrowego życia, bo one rodzą najgłębszy z możliwych cierpień. I paradoksalnie narzekamy, że świat jest pełny cierpienia, a myśmy sami zbudowali taki elaborat, znaczy w pewnym momencie Nietzsche to nazywa festiwal cierpienia, tak? Że to oczywiście odwołuje się do Greków. I jeżeli popatrzymy na grecką mitologię, to no co się tam dzieje? No bogowie patrzą, jak ludzie robią sobie nawzajem krzywdę. Ale bogowie są widownią w spektaklu. Natomiast kto jest prawdziwą widownią? Człowiek. My bardzo lubimy sztukę, która odzwierciedla cierpienie, jakiego zadajemy sobie nawzajem w życiu. Jest tutaj też fragment oczywiście o urazy i resentymencie. Nietzsche podaje, to znaczy, bo jak to zawsze Nietzsche podaje dwa przykłady, których uważa, że jeżeli ktoś chce tak zoologicznie zaobserwować, jak działa uraz i resentyment, to proszę spojrzeć na antysemitów i anarchistów. I te przykłady oczywiście są w pewnym sensie policzkiem, jednym z wielu, jakich Nietzsche rutynowo zadaje wszystkim dookoła. Ale możemy te przykłady zrozumieć jako w pewnym sensie strzał w kierunku wszystkich, którzy tropią różnego rodzaju spiski lub też są święcie zbuntowani, święcie oburzeni i wiecznie niezadowoleni. Dla Nietzsche to prawo, które oczywiście powstaje z racji siły tych, którzy się przysłużyli dla tych, którzy są winni, w pewnym sensie jest kneblem względem urazu, bo wina rodzi uraz. To jest tak cały czas jest ta płaszczyzna na powierzchni i ta warstwa pod powierzchnią.
Nie? Na powierzchni to sumienie oddziaływujące w człowieku dochodzi w którymś momencie do takiego etapu, że daruje ci dług. Czyli powstaje litość. Najwyższa forma wielkoduszności. Ale pod powierzchnią jest coś takiego, że ja jestem zdolny do litowania się, dlatego że jestem stopień wyżej. Jestem lepszy, bardziej rozwinięty. Znaczy tutaj jest pewien dualizm, o którym musimy pamiętać w tym częstym stwierdzeniu, że ostatni będą pierwszymi. No jednak to twierdzenie wyróżnia stany, a nie likwiduje je. I ten stan litości względem winowajców jest stanem najwyższego wyróżnienia, a zatem ten, który dąży do tego stanu, według Nietzsche w głębi nie jest w stanie jego osiągnąć, ale jest w stanie osiągnąć jego fasadę. A to, co się w nim w głębi dzieje, to jest chłód. To jest pogardliwy dystans wobec drugiego człowieka, czy też w pewnym sensie nihilizm, który jest w stanie wybaczyć wszystkim wszystkiego, bo już na nic mu nie zależy, nic już nie jest ważne. I oczywiście, że z punktu widzenia filozofii moralnej czy teologii moglibyśmy się spierać, gdyby Nietzsche chodziło o spór na płaszczyźnie moralnej czy na płaszczyźnie moralności. Bo on ciągle, tu antysemici i anarchiści dostali, a w innym miejscu na przykład wskazuje, że taki piękny cytat, że nawet w imperatywie kategorycznym Kanta ukryta jest doza okrucieństwa. Kant jest takim świetnym przykładem filozofa moralnego, który bardzo poważnie traktował wszystkie te kwestie dobra i zła. I tutaj nie będziemy, czy może wytłumaczymy w bardzo prosty sposób. Imperatyw kategoryczny Kanta polega na tym, że wszystko, co da się wywyższyć do poziomu prawa uniwersalnie obowiązującego, jest działaniem moralnym. Czyli jeżeli zastanawiasz się, czy coś zaliczałoby się do działania moralnego, czy nie, to jeżeli byłbyś gotów, aby to specyficzne działanie stało się prawem uniwersalnym, to tak. Więc podając taki przykład negatywny, jeżeli ja się zastanawiam na przykład, czy jest moralne, żebym zabił i zjadł drugiego człowieka, no to jeżeli zapytam, czy chciałbym, ażeby jedzenie i zabijanie ludzi było prawem ogólnodostępnym, uniwersalnym, no to raczej się cofnę przed tym. I to ja tutaj bardzo niesprawiedliwie właściwie wobec Kanta się w tej chwili zachowuję, nieco specjalnie, ale Nietzsche w ogóle nie chce angażować tego typu myślicieli na poważnie. Dlatego, że dla Nietzsche cała filozofia moralna jest symptomem pewnej choroby. Cała filozofia jest symptomem pewnej choroby. Zwierzę, które ma zdrowe instynkty, nie filozofuje, nie zastanawia się nad sensem
przez co też na szczęście nie odkrywa bezsensowności i nie zastanawia się, które działanie jest moralne, a które nie. Jeżeli każde zwierzę w królestwie zwierząt ma instynkt, który kieruje go przez życie, to właściwie takie pytanie mi przychodzi do głowy, jak zastanawiam się nad drugą księgą genealogii moralności. Pytanie następujące, więc czym jest instynkt zwierzęcy człowieka? Czym lub kim jest ten człowiek-zwierzę? Nietzsche oczywiście pod koniec drugiej księgi, jak to bardzo często czyni, wskazuje na Zaratustrę, czyli jego poematu o filozofii przyszłości, o tym nadchodzącym człowieku, który ma wybawić, to jest złe sformułowanie, ale ja przyznam, tutaj nie będziemy omawiali całą Zaratustrę, ale ten poemat uważam, że najsłabsze dzieło Nietzsche, więc to, że w każdym innym dziele jest tak, że Nietzsche wskazuje, że to Zaratustra przyjdzie człowiekowi z pomocą, to mnie to nie pociesza. Dlatego, że o ile jestem pełen szacunku dla wszystkich innych jego dzieł, to dla mnie Zaratustra to nie jest najlepsza poezja. To znaczy aforyzmy Nietzsche były piękne, a ta poezja jest... Kiedyś pomówimy o Zaratustrze, choć teraz sobie przypominam, że kiedyś obejrzałem świetny spektakl, 4-godzinny spektakl w teatrze w Krakowie, Zaratustra, trwająca 4 godziny. Spektakl interpretacyjny, więc nie dosłowny. Znowu nie będzie konkluzji, dlatego że została nam jeszcze jedna księga genealogii moralności i wstrzymuję się, tak jak wstrzymałem się przy pierwszej księdze, to tu też się trochę wstrzymuję z wnioskami, aż nie dojdziemy do tej trzeciej. I wtedy spróbujemy jakoś podsumować i omówić szerzej wrażenia wraz z konkluzjami. Natomiast zakończę tutaj taką myślą, z jaką Nietzsche zresztą kończy drugą księgę genealogii moralności. Nietzsche pisze, że współczesny człowiek jest dziedzicem wielu tysiącleci okrutności wobec zwierząt. I przede wszystkim oczywiście chodzi o okrutności wobec ludzkiego zwierzęcia. Człowiek samego siebie torturuje, przeklina swoją biologię w pewnym sensie. I jeżeli przyjmiemy genealogię moralności jako prawdę, to należałoby zatem zbadać znaczenie instynktu zwierzęcego człowieka i poszukiwać drogę, ażeby przypomnieć go sobie. A bardzo często wielbiciele Nietzsche poprzestają na tym, że zachwycają się faktem, iż właśnie obalił wszystkie systemy moralne, jakich człowiek do tej pory zdołał stworzyć, odkryć lub jakie były mu dane przez Boga. To jest tragedia Nietzsche, przed którą osobiście przestrzegam, na ile tutaj nasi widzowie zechcą brać pod uwagę moje zdanie, to
jeżeli ktoś czyta Niccze tylko i wyłącznie po to, ażeby obalić moralność i obalić Boga i się wtedy cieszyć, to lepiej, żeby właśnie To trzeba przeczytać jeszcze raz. To trzeba przeczytać jeszcze raz, bo to jest właśnie to są właśnie te manowce, na które złudzenie łatwodostępności i łatwej przystępności lektury Niccze sprowadza tylu ludzi. W Ponad dobrem i złem Niccze w którymś momencie pisze, że królową wszystkich nauk powinna być psychologia, a nie filozofia. A tutaj, choć tego nie napisał, to mam wrażenie, że gdybym ja miał tu dopisać już puentę, to jest, że królową filozofii moralnej powinna być biologia. Jeżeli chcemy poszukiwać coś, co do tej pory określiliśmy jako moralne dobro, czy sens życia, to może warto by było zająć się nauką życia, czyli biologią. No dobrze, to bardzo dziękujemy wraz z Daimonem. Zapraszamy do obejrzenia poprzedniego odcinka na temat pierwszej księgi genealogii moralności. Jeżeli ktoś nas ogląda po raz pierwszy i się zastanawia, albo wydaje mu się, że jakoś jest to pogmatwany środek, no to owszem, to jest pogmatwany środek, bo systematyczny i dobry początek był wcześniej. I w ogóle zachęcamy do oglądania innych odcinków na naszym kanale, a powracającym widzom dziękujemy, że oglądacie, że jesteście z nami. Dziękujemy subskryberom, że zasubskrybowali. Bardzo cieszy coraz większa ilość subskrypcji. I tradycyjnie przypominam, proszę o lajki i do zobaczenia w kolejnym odcinku Humanisty na emigracji.